tym tygodniu na Drodze Artysty mówimy o czymś bardzo wyjątkowym, o czymś, czego wszyscy szukamy, często nieświadomie przez całe nasze życie, o przynależności. Witam Was, kochani, tutaj Sofii z Holistyka Studio. Jesteśmy w tygodniu 7 darmowego projektu według książki Julie Cameron pod tym samym tytułem. Pisze ona, że ten etap jest jak powrót do domu, to miejsce w nas, gdzie naprawdę czujemy, że jesteśmy częścią większej całości. Nie musimy już nikogo i nikomu nic udowadniać, nie musimy grać, dopasowywać się, porównywać się z innymi. Wracamy do prawdy o sobie, w nas samych, do tego, kim naprawdę jesteśmy. To także tydzień, w którym uczymy się słuchać i nie tylko innych, ale przede wszystkim samych siebie. Bo jak mówi Julia, sztuka nie polega na wymyślaniu, sztuka polega na słuchaniu. W poprzednich tygodniach uczyliśmy się, jak oczyszczać, uzdrawiać i odzyskiwać zaufanie. Teraz przychodzi moment, by nauczyć się, jak przyjmować. Pamiętacie poranne strony i randki artystyczne, które piszemy i przeżywamy od początku tej całej naszej drogi, nie są przypadkowe. Te zadania nie są przypadkowe. To codzienna praktyka słuchania, bo te strony poranne uczą nas, jak zagłuszać wewnętrznego cenzora, jak przestać szukać doskonałych rozwiązań i po prostu być obecnym tu i teraz. Bo Julia mówi, że artysta nie wymyśla, artysta przyjmuje. Kiedy próbujemy coś wymyślić na siłę, to sięgamy gdzieś w głowie, do napięcia, do kontroli, a prawdziwa twórczość nie rodzi się w napięciu, ona rodzi się w ciszy, w relaksie, w zaufaniu i w delikatnym akcie słuchania własnego serca. A zatem, kiedy przestajemy się tak bardzo starać, nagle wszystko zaczyna po prostu płynąć. Pojawia się nagle pomysł, słowa, intuicja, spotkania, znaki synchroniczności, jakby coś albo ktoś szeptał nam do uszka nasze takie właśnie podpowiedzi. I jak Cameron mówi wprost, perfekcjonizm to forma strachu. To nie dążenie do jakości, to dążenie do kontroli. To sposób, w którym próbujemy zabezpieczać się przed bólem, oceną i odrzuceniem. Wielu z nas nosi w sobie właśnie takie przekonania, że jeśli coś nie jest idealne, to nie ma sensu tego przekazywać. Ale właśnie w świecie duchowym to właśnie niedoskonałości są święte. To tam mieszka właśnie ta nasza autentyczność. To tam w tych małych pęknięciach wpada właśnie światło, a ten cały perfekcjonizm odcina nas od właśnie tego flow, przepływu, od tego, co spontaniczne, naturalne i żywe, bo kiedy wszystko analizujemy, próbujemy być doskonali, nie zostawiamy w ogóle miejsca dla Boga, dla natchnienia, dla magii. Nie ma miejsca, aby uniwers nam przekazał albo nas inspirował i wpuszczał to światło do naszego życia, aby ta nasza duszyczka mogła się przebić do tego naszego świata 3D, to potrzebuje właśnie tych pęknięć, aby to światło mogło się przedostać. Więc puśćmy tą kontrolę, bo tak było właśnie w moim przypadku. Tak długo nie tworzyłam, jak wiecie, bo cały czas mi się wydawało, że ja muszę być doskonała, muszę być taka właśnie bez skazy, perfekcyjna. I tak dążyłam do tego mocno, że naprawdę ten mój talent, czyli ta iskra boska, to nasze prowadzenie duszy, nie miało jak się przedostać, aż w końcu sobie odpuściłam, poluzowałam w majtkach gumkę, tak jak mówi Ewelina Stępnicka. I po prostu wtedy się ruszy, tak? Bo często jest tak, i tak samo jest z odchudzaniem, tak samo jest, ja mogę przełożyć to na każdą dziedzinę mojego życia. Jak sobie wreszcie przestałam być na diecie, jak sobie pozwoliłam od czasu do czasu na jakiś smakołyk, to zaczęłam chudnąć, no. Więc tak to jest, więc puśćmy tą kontrolę, bo może nawet nie zdajecie sobie sprawy, że tak panicznie musicie wszystko kontrolować. Nic nie musicie, świat się nie zawali. Jak czasem
coś nie pójdzie po waszej myśli, no to co? To po prostu nie pójdzie, no i a dalej świat się kręci. A wtedy dzieje się magia. Uwierzcie mi, bo to przeszłam na swoim przykładzie. Mogę wam powiedzieć, że to po prostu działa. Ta metoda działa. Dlatego w tym tygodniu 7 Julia zachęca: pozwól sobie być niedoskonała. Niech twoje dzieła będą prawdziwe, niech twoje słowa będą surowe, niech twoje życie będzie w ruchu, niech będzie takie żywe, niech będzie po prostu twoje. Nie musi być perfekcyjne. Może być nawet bardzo daleko od perfekcjonizmu, bo to takie ma być twoje. Bo ten rozdział jest także o spotkaniu się z ryzykiem bo to często jest ryzykowne wyjście spoza właśnie tej naszej programu kontroli, bo kiedy zaczynasz naprawdę słuchać siebie, a nie wszystkich naokoło i nie wszystkim się właśnie to spodoba, bo zaczniesz działać po swojemu. I być może usłyszysz taki swój głos, który powie ci, że ty chcesz czegoś innego, całkiem zupełnie innego niż mówią do ciebie głosy zewnętrzne, jakieś opinie innych z rodziny czy w pracy, ale wcześniej nie dopuszczałaś tego głosu do siebie, że twoja droga skręca tam, gdzie inni właśnie nie pójdą. No i to jest właśnie ekstra wcale i jest bardzo fajnie iść sobie właśnie skręcić sobie na bok. Ale często boimy się, bo boimy się, że jeśli pójdziemy własną ścieżką, to zostaniemy właśnie sami. I nie wiem, dlaczego w ogóle się tego boimy, to opowiem wam kiedy indziej, że to wcale nie jest takie straszne. Ale prawda jest taka, że dopiero kiedy właśnie pójdziemy tą swoją ścieżką, to wtedy zaczynamy właśnie spotykać właściwych ludzi na swojej drodze. Tych, którzy właśnie z nami rezonują, z naszą energią, z naszym światłem, a nie z naszymi maskami, które codziennie nakładamy. I to wymaga mega odwagi. Ale Julia przypomina, że artysta jest kimś, kto właśnie się wyróżnia. Artysta to ktoś, kto pamięta, że jest częścią całości. Bo przynależność nie oznacza dopasowania. I to zrozumienie jest częścią większego planu, takiego większego rytmu, że nie muszę kontrolować. Nie muszę kontrolować wszystkiego wokół, moich zachowań, myśli. Bo w tym tygodniu mówimy o tym, i ja bym chciała, żeby to był jeden chyba z najważniejszych tygodni, aby wreszcie odważyć się być po prostu sobą i robić to, na co masz ochotę, mówić to, na co masz ochotę i chociaż spróbować zeksperymentować w tym tygodniu, być takim autentycznym sobą i zobaczysz, jaki dostaniesz feedback z zewnątrz. Bo znowu wracamy też do synchroniczności, właśnie tych małych cudów codziennych, które dzieją się, kiedy jesteśmy w zgodzie ze sobą. Czyli może to być, wiecie, spotkanie, przypadkowa taka, jakieś tam cyferki, które widzicie, przypadkowa książka, która wam wpadnie, jakaś taka osoba, która wam coś powie, co chcecie co teraz musicie usłyszeć w danym momencie, albo jakaś taka myśl, która nagle was złapie. I to wiecie, że to nie są przypadki, bo wtedy właśnie wszechświat odpowiada na tą naszą flow, na tą naszą spójność wewnętrzną, bo kiedy jesteśmy właśnie na tyle otwarci, zestrojeni ze swoją intuicją, to wtedy przestajemy tak pchać tą rzeczywistość do przodu i wtedy zaczynamy współpracować ze wszechświatem. Wtedy nasza dusza się synchronizuje z naszym awatarem i wtedy łatwiejsze staje się życie, bo zamiast właśnie wymuszasz, zaczynamy zauważać. A to już jest połowa sukcesu, czyli zamiast gonić, zaczynamy przyjmować. I wtedy właśnie wszystko zaczyna się tak harmonijnie układać, więc też sobie zauważcie na przykładzie tego tygodnia, albo w ogóle na całe życie, ale spróbujcie właśnie tak etapami sobie eksperymentować
i w tym tygodniu powiedzcie coś, czego nie wiem, nie odważylibyście się powiedzieć w pracy na przykład. Nie mówię tutaj o żadnych tam obraźliwych rzeczach, ale często, no nie wiem, ja chcę skręcić w lewo, a wszyscy chcą iść w prawo, no to my tak jak te baranki idziemy, ale spróbujcie dzisiaj puścić tą kontrolę, bo to jest fajna zabawa, więc zaufać, pozwolić sobie na lekkość, na radość, na takie swoje przyjemności drobne. Często jest tak, że coś chcemy, no ale no nie wypada, zjadłam lodę, a teraz bardzo, no ale no nie wypada to. Bo tak sobie właśnie myślę, że te właśnie takie nasze drobne przyjemności, że sobie pozwalamy na coś, to przywracają one poczucie takiej przynależności, bo przypominają nam, że jesteśmy częścią życia, które się z nami bawi, które nas wspiera, które nas prowadzi. I na głębszym takim poziomie to ten tydzień mówi o takim powrocie do źródła, do Boga, nie w takim religijnym sensie, tylko o duchowym, o takim powrocie do siebie, do tej takiej naszej iskry boskiej, do tej energii, z której powstało wszystko, co twórcze. I właśnie tam, w tej ciszy, w słuchaniu, często znajdujemy w takim zaufaniu, odnajdujemy coś, co Julia też o tym mówi, nazywa wewnętrznym domem, czyli to miejsce w nas, w którym już jesteśmy wystarczający, w którym nic nie musimy udawać. To jest takie nasze autentyczne, prawdziwe miejsce, to jest taki nasz dom, do którego właśnie jak wrócimy, bo ono tam cały czas jest, tylko wiecie o tym, że życie się nam przytrafia i tak z warstwami kurzu przykrywamy to miejsce i teraz o to chodzi, żeby odświeżyć, żeby z powrotem wrócić, bo tam jesteśmy doskonali. Nie musimy udowadniać naszej wartości, nie musimy zasługiwać na miłość, nie musimy zasługiwać na sukces, na uznanie, bo same nasze jestestwo jest doskonałe. Wystarczy tu, że jesteśmy tu i teraz i to jest super ekstra, mega i to już nam powinno wystarczyć do szczęśliwości, ale w takim byciu obecnym, słuchającym i wdzięcznym za to, że możemy percepcyjnie doświadczać tej rzeczywistości. Bo gdy czujesz przynależność do czegoś większego, to Twoje życie przestaje być taką walką, a staje się takim tańcem właśnie lekkim, fajnym, wesołym, radosnym. Ten tydzień właśnie jest takim zaproszeniem do łagodności, do takiego tańca ze swoim życiem, do ciszy, do wsłuchania się, do zauważenia tego, co delikatne i prawdziwe. I byś mogła przypomnieć sobie, że jesteś częścią całości, nie osobno, nie w izolacji, ale w takim pięknym współgraniu z życiem. Bo tak jak właśnie Julia też pisze, już mam tyle tutaj cytatów fajnych, że słuchanie jest formą miłości. Spróbujcie sobie to wyryć gdzieś tam w podświadomości, że słuchanie jest formą miłości, a więc słuchaj. Słuchaj siebie, też innych, słuchaj świata, ale przede wszystkim słuchaj siebie i słuchaj z takim otwartym sercem, bo właśnie wtedy twórczość staje się taką modlitwą, afirmacją. Bo problem jest właśnie w tym, że my się boimy, często zagłuszamy te nasze podszepty duszy, bo boimy się tej ciszy, ale jak tak sobie usiądziemy sami ze sobą, zamkniemy oczy, to jest moja taka wewnętrzna modlitwa codzienna, medytacja, modlitwa, nieważne jak nazwiemy, usiądziemy w tej ciszy, w skupieniu, to naprawdę wierzcie mi, że da się wygłuszyć te wszystkie nasze myśli. Często pamiętajcie, że nie utożsamiamy się z myślami, bo to często nie są nasze myśli. My nie jesteśmy tymi myślami. To są programy z lat,
które nabyliśmy przez 30-40 lat naszego życia. I wcale to nie jesteśmy my i to nie jest nasz często wewnętrzny głos, to nie jest nasza intuicja. Musimy najpierw się oczyścić, zsynchronizować, żeby usłyszeć ten głos, bo on tam jest, on cały czas nam podszeptuje, tylko my się boimy tej ciszy non-stop, więc postarajcie się w tym tygodniu zrobić sobie właśnie taki detoks. To tak samo jak ja uczę moje klientki, od czego zaczynamy odchudzanie. No od czego? Od detoksu. Najpierw musimy oczyścić organizm, żeby móc swój organizm, żeby usłyszeć te jego głosy i podszepty i wtedy będziemy wiedzieć tak naprawdę, czego my potrzebujemy, czego nasze ciało potrzebuje, bo ja jestem za takim intuicyjnym odżywianiem się, czyli powinniśmy słuchać swojego ciała, tylko jak możemy go słuchać, jeżeli ono jest zaśmiecone i ma mnóstwo toksyn, więc nie jesteśmy w stanie tego głosu wewnętrznego, bo są bardzo mylne, wysyła sygnały nasze ciało. Wcale często nie jesteśmy głodni, tylko to są nasze zachcianki, cravings, tak zwane na cukry i tak dalej. A tak naprawdę nasze ciało nam podpowie, kiedy się właśnie oczyścimy. I tak samo jest, myślę, z taką konekcją z naszym większym, wyższym ja, czy duszą, naszą istotą, ale musimy najpierw oczyścić ten umysł, musimy w ciszy się synchronizować, a wtedy piękne rzeczy się dzieją. I tu Wam jeszcze chcę przeczytać na koniec jedno z zadań, bo pamiętajcie, że oczywiście workbook do tego odcinka znajdziecie na mojej stronie do pobrania, ale tutaj jest jeszcze takie zadanie bardzo ważne. Julia by chciała, żeby to zdanie stało się naszą mantrą. Gdy będę traktować siebie jak cenny przedmiot, jeszcze raz, wybaczcie, bo ubrałam dzisiaj szkła kontaktowe, a mam wadę minusową, więc muszę troszkę oddalić książkę, żeby widzieć. Gdy będę traktować siebie jak cenny przedmiot, stanę się silniejsza. No i już właśnie zmęczenie. Wykaligrafuj to zdanie farbami, kredkami lub tuszem. Powiesz je, abyś patrzył na nie codziennie. Przeważnie zdaje nam się, że zyskujemy na sile, gdy jesteśmy dla siebie surowi, a w rzeczywistości źródłem siły jest czułość wobec samego siebie. Czy to nie jest piękne? Bądźmy dla siebie czuli. Zobaczcie, do naszych partnerów mówimy takim właśnie słodkim głoskiem. Kochanie, skarbeńku, turuduru. Do naszych dzieci tak samo. Robaczku, kochaniu, a może to, a może tamto. A jak mówimy do siebie często? Spóźniłam się. Boże, jaka kretynka, znowu się spóźniłam. Zastanówcie się, jak wy się do siebie odzywacie. Bo powiem Wam, że w moim słowniku do siebie nie ma, już wyeliminowałam wszystkie negatywne takie zdania, słowa, krytykę taką swoją wewnętrzną i naprawdę bardzo, bardzo rzadko, a jeżeli się łapię na tym, to od razu się koryguję i przepraszam. Też mnie to nauczyła Ewelina Stępnicka jeszcze kupę lat temu z kursów Jestem cudem, żeby nie podchodzić do siebie z tym baseballem, bo naprawdę to życie jest już na tyle trudne, że jak my się jeszcze biczujemy sami siebie i kopiemy się, a ja byłam w ogóle mistrzynią w kopaniu samej siebie. Jak już leżałam, no to jeszcze skopać sama siebie dokopałam. I nie, mamy sobie podać rękę, mamy się podnieść i mamy do siebie mówić z czułością i wtedy jak zobaczycie, że jeżeli zbudujemy takiego właśnie tego mocnego dorosłego, czyli tego naszego przyjaciela, który zawsze za nami stoi, zawsze nas podniesie i zawsze zróbcie sobie taką power pose, jak Wonder Woman i tak sobie stańcie w lustrze i zobaczycie, że wtedy poczujecie się o wiele silniejsze niż jeżeli tak będziemy z siebie właśnie karcić jak jacyś policjanci, żołnierze i będziemy do siebie tak mówić bardzo złośliwie. Widzicie, nawet zobaczcie na mimikę twarzy, jak mówię tak w złości, co się robi z twarzą. Nie, my mamy łagodnie, z miłością, z radością do siebie mówić
bo przede wszystkim my do siebie mamy się tak zwracać, a wtedy inni będą się tak zwracać do nas, bo pamiętajcie, że jesteśmy lustrem. Więc dziękuję, przepraszam jeszcze raz za opóźnienie malutkie, ale tyle się dzieje, Jeżeli z Wami rezonuje ten program, zostańcie oczywiście do końca, bo zostały nam jeszcze 4 odcinki i poślijcie dalej w świat ten nasz program. Oczywiście proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. I dziękuję, kocham, buziaczki.